Cześć, zapraszam Ciebie na szczegółową recenzję wideorejestratora samochodowego Miomi View 798 Dual z matrycą Sony Starvis. Dodatkowo w komplecie otrzymujemy kamerę tylną, dzięki czemu mamy zestaw dwukamerowy. Oglądajcie! Zanim przystąpimy do testu wideorejestratora samochodowego Miomi View 798 Dual, warto zapoznać się z całym zestawem, jaki otrzymujemy od producenta. Najważniejszym elementem jest oczywiście wideorejestrator samochodowy, który ma bardzo dobre parametry techniczne i sporą funkcjonalność. W najważniejszym elemencie mamy tutaj matrycę Sony Starvis IMX326, która świetnie sobie radzi nie tylko w dzień, ale i w nocy. Druga sprawa to rozdzielczość. Mamy tutaj 3 rozdzielczości do wyboru: Full HD, QHD i jeszcze dodatkowo najwyższą rozdzielczość 1600p, czyli 2848 pikseli na 1600. Kąt widzenia rzeczywisty wideorejestratora to 150 stopni, a jasność obiektywu to f1.8. Tak więc i w dzień, i w nocy będziemy mieli bardzo dobrej jakości nagrania. Wideorejestrator, jak widzicie, jest czarny, nie rzuca się w oczy, obudowa jest matowa, nie mamy żadnych metalowych czy też chromowanych wstawek. Jeżeli chodzi o samą obudowę, wszystko jest twarde, bardzo dobrze spasowane, nic tu nie trzeszczy, nie skacze podczas jazdy, nie piszczy, tak więc obudowa i jakość jej jest na najwyższym poziomie. Jak widzicie, wszystkie informacje, które są przekazane na samym wideorejestratorze, takie jak Wi-Fi, czyli połączenie bezprzewodowe z naszym smartfonem lub tabletem, w aplikacji Mi View Pro, którą możemy sobie pobrać na system Android i iOS, umożliwiają nam przesyłanie zdjęć, filmów, ale także aktualizację oprogramowania OTA oraz dodatkowo aktualizację bazy fotoradarów. I to wszystko bezprzewodowo, więc nie musimy pobierać pliku na kartę pamięci, następnie aktualizować w sposób manualny, jak to było dotychczas na różnych wideorejestratorach Mio. Co też oczywiście nie było problematyczne, ale tutaj mamy w pełni ułatwioną opcję aktualizacji oprogramowania. Jak widzicie, dodatkowe przyciski, przycisk włączający, wyłączający, a także gdy krótko klikniemy ten przycisk pomarańczowy, to wyłączamy lub włączamy ekran. Przyciski po boku umożliwiają nam ustawianie różnych parametrów menu w naszym urządzeniu. Dobrze się to wszystko prezentuje. Tu jeszcze mamy ukrytą diodę, która informuje nas o trybie parkowania. Taka mała dioda, której tutaj może nie widzicie, ale po lewej stronie jest. Dodatkowo, jeżeli chodzi o połączenie tego wideorejestratora z kamerą tylną, oczywiście musimy skorzystać z innych elementów, które znajdują się tutaj w zestawie. Najważniejszym elementem tego całego wideorejestratora jest oczywiście wyświetlacz, który umożliwia nam parametryzowanie tego sprzętu według własnych potrzeb. Wyświetlacz panoramiczny 2,7 cala umożliwia nam wygodne podejrzenie także nagrań i zdjęć, jakie wykonamy za pomocą tego urządzenia. Kamera tylna Mi View A30, także z sensorem Sony, nagrywająca w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę. Tą kamerę montujemy do tylnej szyby w naszym samochodzie lub też w innym miejscu, gdzie tylko chcielibyśmy coś nagrywać jednocześnie z nagraniem z kamery z wideorejestratora. Taką kamerę otrzymujemy w zestawie, więc nie musimy jej dokupywać. Oczywiście mamy tutaj możliwość podłączenia do szyby poprzez mocną taśmę 3M. Dodatkowo możemy ustawić kąt widzenia tej kamery za pomocą pokrętła, które znajduje się po lewej stronie, czyli możemy odkręcić i dokładnie ustawić. Jeżeli chodzi oczywiście o ustawienie tej kamery, najlepiej w centralnej części szyby, możliwie najwyżej, tak aby wycieraczka w naszym samochodzie zmywała szybę, żeby oczywiście zawsze, czy to będzie zima, czy to będzie deszczowy dzień, czy śnieg, czy cokolwiek, wycieraczka oczyszczała oczywiście obraz, jaki będzie rejestrowany przez tylną kamerę. Obydwa urządzenia nagrywają, a w zasadzie wideorejestrator nagrywa 2 pliki z 2 kamer. Co jest bardzo istotne, karta pamięci. Powinniśmy kupić kartę markową, oryginalną od 8 do 128 GB i co bardzo istotne, jeżeli chodzi o kartę, prędkość zapisu klas 10, czyli klasa 10 albo szybsza. Nie kupujemy wolnych kart. Dlaczego? Dlatego, że z 2 kamer nagrywamy obraz jednocześnie w wysokiej rozdzielczości i kamera po prostu musi być przygotowana do zapisywania 2 nagrań jednocześnie, a jeszcze trzeci plik tekstowy jest też zapisywany równocześnie z informacjami z systemu GPS, bo taki moduł mamy w naszym wideorejestratorze, oraz
z G-sensora, czyli czujnika przeciążeń. Tak więc kartę kupujemy tylko i wyłącznie oryginalną markową, bo jeżeli kupimy jakąś podróbkę, no to oczywiście będą problemy z urządzeniem, będzie źle działało, nagrania będą źle się zapisywać lub będą nie do odczytu. W zestawie, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze sporo innych elementów. Sam wideorejestrator, gdy chcemy podłączyć do kamery tylnej MiView A30, musimy mieć tutaj taki długi przewód. Przewód 7-metrowy jest w komplecie i w pełni wystarcza na połączenie nawet w większym samochodzie, takim jak kombi, SUV czy crossover. Bez problemu podłączymy wideorejestrator tym przewodem. Ten przewód najczęściej umieszczamy w podsufitce, czyli przy dachu naszego samochodu, pod dachem w zasadzie naszego samochodu, a pomiędzy materiałem, jaki mamy nad naszą głową, gdy oczywiście jedziemy samochodem. Przerzucenie tego kabla na podsufitce jest oczywiście możliwe za pomocą długiego, elastycznego jakiegoś druta, czy jakiejś plastikowej, cienkiej rurki wsuwanej od tylnej części podsufitki, czyli przy bagażniku przez podsufitkę, aż do przodu podsufitki, tak żeby wyprowadzić i połączyć z dodatkowym przewodem, który się nazywa przewodem Y. To jest taki łącznik, dzięki któremu możemy podłączyć i zasilanie, i kamerę tylną do naszego wideorejestratora jednym wtykiem mini USB. Tak więc ten łącznik Y jest bardzo istotny. Jak widzicie, tutaj mamy złącze mikro USB, które podłączamy do tego długiego 7-metrowego przewodu. Podłączamy, proszę bardzo, i dzięki temu będzie i sygnał, i zasilanie z naszej kamery tylnej przekazywane do naszego wideorejestratora. Ten wtyk oczywiście wkładamy do naszej kamery tylnej MiView A30. Zaraz to wszystko podłączymy, abyście mogli też przy okazji zobaczyć nie tylko sam sposób podłączenia, ale także jak wygląda menu urządzenia wideorejestratora, gdy wszystko jest podłączone, bo dodatkowe funkcje są wtedy dostępne. Oczywiście regulację tylnej kamery MiView A30 mamy, tak jak już widzicie, zależnie od kąta nachylenia tylnej szyby w naszym samochodzie. Jeżeli oczywiście chcemy, tą kamerę możemy zamontować także gdzie indziej, na przykład w luku bagażowym, albo żeby obserwowała tylną część samochodu, na przykład jak dziecko sobie śpi, czy na przykład jakieś zwierzę gdzieś tam sobie jest, tak żebyśmy mogli podglądać. Kamera ma jasność przysłony, wartość przysłony na poziomie 1.8. Ona naprawdę bardzo dobrze sobie radzi nawet w gorszych warunkach oświetleniowych, szczególnie, że mamy tutaj sensor Sony przy tej kamerce A30. Ok, jeżeli chodzi o całość tego łącznika, przewodu Y, tutaj jak widzicie mamy jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest oczywiście wtyk mini USB, który podłączamy do wideorejestratora i tym wtykiem mamy tutaj sygnał z tylnej kamery, mamy zasilanie i to wszystko, jak widzicie, bardzo dobrze tutaj ze sobą pasuje i sztywno się trzyma, więc nie ma problemu, że coś w czasie jazdy, nawet po wybojach, się tutaj nam odłączy. Ostatnim elementem tego łącznika przewodu Y jest oczywiście wtyk mini USB, do którego podłączamy zasilanie. Oczywiście z zasilacza, jakie otrzymujemy w komplecie do naszego zestawu, ale jeżeli byśmy kupowali dodatkowe akcesorium, na przykład MiView, a dokładnie nazywa się to MiView Smartbox, czyli taki zestaw, który podłączamy do instalacji elektrycznej naszego samochodu i który zasila nam cały system nagrywania. Wtedy możemy wykluczyć zasilacz, który dostajemy w komplecie, czyli ten do gniazda zapalniczki, ale musimy właśnie tego Smartboxa podłączyć do instalacji elektrycznej w naszym samochodzie. Ten zestaw zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem, ponieważ ustawiamy parametry napięcia, do których może zasilać, a poniżej których ma po prostu odłączyć zasilanie wideorejestratora, tak więc nie musimy obawiać się, że akumulator się rozładuje. On jest potrzebny, żeby działał tryb parkingowy. Bez tego zestawu nie będziemy mogli używać trybu parkingowego, który w ustawieniach jest, ponieważ wideorejestrator musi mieć stałe źródło zasilania, gdy wyjdziemy z pojazdu, gdy wyłączymy silnik, wyłączymy zapłon, wyciągniemy kluczyk. Tak więc Smartbox idealnie się tu nadaje, można sobie takie akcesorium dokupić. Ok, dzięki czemu oczywiście, gdy Smartboxa używamy, mamy wolne gniazdo zapalniczki. My na czas testu tutaj, żeby dokładnie Wam wszystko zaprezentować, podłączymy wszystko sobie za pomocą po prostu powerbanka i przewodu USB, mini USB. Czyli z powerbanka cały system sobie tutaj zasilimy. Proszę bardzo, takiego przewodu nie mamy w komplecie w zestawie, ale możemy sobie podłączyć przez dowolny przewód mini USB, jaki mamy pewnie czy to z konsoli do gier, z ładowania na przykład padów czy z innych urządzeń. Jeżeli nie mamy, to w sklepie komputerowym czy elektronicznym taki przewód kupimy za kilka złotych.
Ok, cały system jest już zasilany, jak widzicie, brak karty SD, włożymy oczywiście jeszcze kartę microSD do naszego wideorejestratora, żeby zaprezentować całe menu urządzenia. Jak widzicie, wszystko tutaj dobrze się prezentuje. Od dołu włożymy sobie kartę microSD zgodnie z piktogramem, wsuwamy do oporu i usłyszymy takie kliknięcie, klik i w tym momencie karta jest już na swoim miejscu. Podłączamy teraz wtyk mini USB z całego tego naszego zestawu. Urządzenie po chwili nam się uruchomi. Oczywiście wideorejestrator automatycznie nam się uruchamia w momencie, kiedy włączamy silnik, czyli przekręcimy kluczyk w stacyjce, więc nie musimy włączać ręcznie, wszystko się nam tutaj będzie uruchamiać automatycznie. Jednak zalecam zakup tego Smartboxa, to jest dobry dodatek, który zainstalujemy w samochodzie i wideorejestrator będzie nie tylko pracował automatycznie, ale także będzie działał w trybie parkingowym. Sformatuj kartę SD. Musimy sformatować kartę microSD, którą włożyliśmy, tak żeby była idealnie dopasowana do naszego wideorejestratora, żeby wszystko było zapisywane tak jak trzeba, więc wejdziemy sobie tutaj do menu i przyciski 4, które są z prawej strony, jak widzicie, idealnie odpowiadają ikonom tutaj po prawej stronie na wyświetlaczu panoramicznym 2,7 cala, w związku z czym bardzo łatwo trafić na dowolną opcję, którą chcemy wybrać podczas użytkowania menu naszego urządzenia. Przejdźmy wstecz, zaakceptujmy, czy strzałkami w dół. Nie musimy się nad tym zastanawiać, po prostu równolegle te przyciski są dopasowane do tych ikon. Ok, przejdźmy sobie w dół, przejdźmy sobie do ustawień formatowania karty pamięci. O, jesteśmy, do góry, format, zaakceptujmy, wszystkie dane zostaną usunięte, akceptujemy, trwa formatowanie karty pamięci, karta pamięci 128 GB, kilka do kilkunastu sekund formatowanie i gotowe. W tym momencie już urządzenie jest dopasowane. Jak widzicie, rozpoczęło się nagranie z dwóch kamer, kamery głównej w wideorejestratorze i kamery tylnej MiView A30. Jak widzicie, wszystko dynamicznie, szybko nam tutaj się odświeża, nie mamy żadnych opóźnień, połączenie jest kablowe, zatem jest wszystko perfekt. Wysoka jakość nagrywania z tylnej kamery Full HD daje nam tutaj oczywiście solidne możliwości ewentualnie zbierania dowodów, gdyby na przykład z tyłu ktoś jechał na stłuczkę czy na zderzaku i byłby jakiś problem, lub też po prostu możemy monitorować i zapisywać nagrania i tego, co jest przed pojazdem i za pojazdem. Zobaczmy jeszcze, co innego jest w komplecie. Oczywiście zasilacz. Zasilacz do gniazda zapalniczki w instalacji 12 lub 24V, czyli nic nowego, po prostu zasilamy tym zasilaczem nasz wideorejestrator, a w zasadzie cały zestaw, jaki tutaj mamy. Parametry techniczne myślę, że mogą Was zainteresować. Można powiedzieć, że to jest standardowy zasilacz ładowarka, tak więc podłączamy i ładujemy. Dlaczego mówię ładowarka? No dlatego, że nasz wideorejestrator ma akumulator o pojemności 240 mAh. To jest mała pojemność, ale wystarczająca, żeby całkowicie zapisać nagranie. Gdy wyłączymy już oczywiście nasz silnik, wyciągniemy kluczyk, zapis będzie dokończony, a przy okazji, gdy jest taka potrzeba, możemy wejść do ustawień naszego wideorejestratora i zmienić jakieś ustawienia nawet na samej baterii, więc nie ma żadnego problemu. Co jeszcze? Oczywiście uchwyt. Uchwyt z przyssawką. Bardzo stabilnie trzymający się uchwyt. Zobaczcie, daje możliwość nam niemal 90-stopniowego ustawienia wideorejestratora, więc bez problemu wideorejestrator jesteśmy w stanie podłączyć do pionowej szyby w autobusie, w ciężarówce i jak widzicie, widok tutaj będzie, można powiedzieć, perfekcyjny, zgodny z instrukcją obsługi. Zawsze wideorejestrator powinien być minimalnie w dół skierowany na 10 takich punktów, czyli w stosunku 6 do 4, 6 to ziemia, a 4 to niebo. Tak więc więcej ziemi, mniej nieba. I wtedy będzie idealnie dopasowane ustawienie wideorejestratora. Nigdy nie ustawiamy wideorejestratora równolegle do nawierzchni, po której jedziemy, ponieważ jasne niebo, słońce będzie nam troszeczkę psuło tutaj zawsze obraz, więc troszeczkę niżej niż wyżej. Ok, papierologia. Mamy gwarancję, mamy pomoc techniczną, zasady ograniczonej gwarancji i to, co najbardziej istotne, oczywiście skrócona instrukcja obsługi, w której jest wszystko to, co istotne, a resztę opanujemy w menu naszego urządzenia. Ta skrócona instrukcja pokazuje nam wszystkie elementy, części naszego wideorejestratora MiView 798 Dual.
Tak samo kamera tylna, informacje na temat tego, jak zamontować, czyli dokładnie oczyścić szybę od wewnątrz w miejscu montażu, odtłuścić najlepiej płynem do mycia szyb z alkoholem, tak żeby to wszystko perfekcyjnie nam się trzymało do szyby. Jeżeli będziemy tutaj mieli tłustą szybę i będziemy montować, może się zdarzyć sytuacja, że kamera się po prostu odczepi. Oczywiście regulacja na prawo, lewo, góra, dół, według naszych potrzeb i pokazane, w jaki sposób powinniśmy przeprowadzić przewód zasilania do gniazda zapalniczki. Oczywiście, jeżeli będziemy montować system Smartbox, czyli dodatkowe akcesorium, wtedy nie podłączamy do gniazda zapalniczki, tylko do naszej instalacji elektrycznej, na przykład przy kostce ISO, przy radiu, czy przy rozdzielni elektrycznej przy naszych bezpiecznikach, to już zależnie od naszych potrzeb. Tutaj widzimy połączenie z kamerą tylną, ze zwykłym zasilaczem, który jest w komplecie, wszystko ze sobą łączymy i oczywiście dopasowujemy do podsufitki, do naszego słupka prawego, tak żeby oczywiście tych kabli nie było widać, żeby ten kabel, a w zasadzie przewód od naszego wideorejestratora od razu nad ten wideorejestrator do podsufitki trafił, a dalej, żeby już go po prostu nigdzie nie było widać. Karta pamięci i aplikacja MiView Pro App, którą jeszcze Wam zaprezentuję w tym filmie, która umożliwia nam pobieranie plików wideo, zdjęć, a także aktualizację oprogramowania i zmianę niektórych parametrów naszego urządzenia. W instrukcji obsługi mamy dokładnie opisane wszystkie elementy wideorejestratora, wszystkie cyferki, które wcześniej widzieliśmy na grafikach są tutaj dokładnie opisane. Mamy informacje, w jaki sposób używać wideorejestratora, jakie są środki ostrożności, uwagi, w jaki sposób oczywiście dopasować kartę pamięci do naszego wideorejestratora. Powinna być klasy prędkości 10 od 8 do 128 GB, markowa, karta pamięci o formacie microSD, jeżeli chodzi o jej wielkość. Formatowanie karty pamięci i to, co istotne, nie musimy ustawiać ręcznie godziny i daty, ponieważ mamy wbudowany moduł GPS w naszym wideorejestratorze i automatycznie, samodzielnie pobierze sobie godzinę i datę, więc nie musimy tego ustawiać, to jest takie udogodnienie. Nagrywanie w trybie jazdy, nagrywanie ciągłe, czyli takie jak jedziemy samochodem, to samo się wszystko nagrywa i nagrywanie zdarzenia, gdy na przykład uderzy w nasz samochód, coś wjedziemy w jakąś dziurę, gwałtownie zahamujemy, czy będziemy jechać z nadmierną prędkością, to zapis nagrania będzie chroniony przed wykasowaniem i będziemy mogli z niego skorzystać, gdyby trzeba było w późniejszym czasie. Oczywiście tryb parkingowy jest, jednak potrzebny będzie tutaj dodatkowy element, czyli akcesorium MiView Smartbox, czyli element, który umożliwi stałe zasilanie, nawet gdy nas w samochodzie nie ma. Tryb parkingowy bez tego zasilacza dodatkowego Smartboxa po prostu nie działa. To jest bardzo istotna kwestia. Przycisk pomarańczowy, który mamy tutaj w obudowie z prawej strony, umożliwia włączenie nagrywania awaryjnego, czyli 5 sekund do tyłu od przyciśnięcia tego przycisku oraz 15 sekund po przyciśnięciu, czyli takie 20-sekundowe nagranie awaryjne. Przykładowo jedziemy samochodem i przed nas ktoś nagle wjedzie, jakiś wariat, no to w tym momencie, gdy naciśniemy ten przycisk, to będziemy mieli nagranie z 5 sekund do tyłu i od tego momentu, gdy nacisnęliśmy, więc to jest takie nagranie, dowód ewentualnie, że jakiś wariat nam wjechał. Oczywiście i tak, gdybyśmy tego nie nacisnęli, będziemy mieli nagranie, ale naciskając ten przycisk od razu będziemy mieli nagranie 20-sekundowe i co bardzo istotne, będzie to nagranie, które będzie zabezpieczone przed nadpisaniem. To jest bardzo istotne, czyli będziemy mogli zrobić dalej kilkaset kilometrów i te nagranie, które nacisnęliśmy, ten przycisk, one zostanie zapisane w katalogu zdarzenia, te nagranie nie będzie nadpisane, więc będziemy mogli zawsze do niego wrócić, chyba że ręcznie wykasujemy to nagranie z naszego urządzenia. Jak widzicie 20-sekundowe, więc powinno zabezpieczyć wszystkie informacje, które są dla nas istotne. Przejdźmy jeszcze na chwileczkę do instrukcji. Są tu jeszcze dodatkowe informacje na temat trybu parkingowego, który możemy włączyć, ale tak jak już mówiłem, musimy dokupić element MiView Smartbox, czyli taki element, który podłączamy do instalacji elektrycznej w naszym samochodzie i nasz wideorejestrator będzie zasilany cały czas, nawet gdy nas w samochodzie nie będzie, z akumulatora, ale to urządzenie będzie też zabezpieczać akumulator przed rozładowaniem, ponieważ mamy kilka opcji do ustawienia, kilka opcji napięcia, które są wystarczające, aby oczywiście instalacja elektryczna w naszym samochodzie nie uległa uszkodzeniu, czy też akumulator, żeby nie uległ rozładowaniu i żebyśmy nie mieli problemu z odpaleniem silnika na przykład następnego dnia. Ok, instrukcja obsługi jasna i czytelna. Obsługa naszego wideorejestratora, a w zasadzie menu, jest bardzo prosta. Zaraz po zakupie tego urządzenia będziecie mieli w ustawieniach język angielski. Dlatego też wchodzimy do menu, przejdziemy do ustawienia system,
czyli kierunkowymi strzałkami, tymi przyciskami po prostu wybieramy system, następnie drugi przycisk od góry, akceptowanie, wchodzenie, tak zwany Enter, wchodzimy do także ustawienia Language, znowu akceptujemy i zmieniamy za pomocą strzałek na oczywiście język polski akceptujemy i już mamy język polski w całym menu naszego wideorejestratora i automatycznie rozpoczęcie nagrania przez dwie kamery, czyli kamerę przednią i kamerę tylną. Mrugająca kropeczka informuje nas o tym, że oczywiście nagrywanie jest generowane w tym momencie, ale także dioda po prawej stronie mruga zielony, pomarańczowy kolor naprzemiennie i także nas informuje o tym, że nagrywanie trwa. Ta dioda będzie potrzebna w momencie, kiedy na przykład ustawimy sobie wyłączenie wyświetlacza po 10 sekundach, czyli będzie czarny, ale dioda nas będzie informować, czy nagrywanie trwa, więc nie musimy się tutaj przejmować obrazem na ekranie. Jak widzicie, interfejs czytelny, informacja o GPS, czy zasięg jest, godzina, informacja o nagrywaniu, na dole mamy informację o prędkości, teraz stoi samochód, a w zasadzie wideorejestrator, GPS nie wykrywa ruchu. Mamy też możliwość oczywiście dodawania sobie własnych fotoradarów na drodze. Oczywiście nie musi to być fotoradar, na przykład może to być jakaś dziura w drodze, możemy sobie dodać to jako fotoradar, a wideorejestrator będzie nas ostrzegał o tym właśnie niestandardowym fotoradarze czy też miejscu. Wideorejestrator MiView 798 Dual ma ostrzeżenia o fotoradarach i aktualizować możemy bazę fotoradarów bezpłatnie, dożywotnio za pomocą oczywiście aplikacji MiView Pro na nasz smartfon, czy też tablet, system Android lub iOS. Przełączanie pomiędzy kamerami jest też wygodne. Jak widzicie, cała współpraca tutaj kamery tylnej z wideorejestratorem, z wyświetlaczem jest bardzo szybka, nie mamy tutaj tak zwanych lagów, opóźnień, wszystko działa szybko, więc to też jest dosyć istotna kwestia, którą warto zauważyć. Co jeszcze? Teraz możemy przystąpić oczywiście do całego menu. Ja Wam postaram się omówić najważniejsze elementy menu. I w tym menu od góry odtwarzacz plików. Oczywiście na wyświetlaczu 2,7 cala możemy podglądać sobie nasze filmy z trybu normalnego, zdarzenia, także filmy z trybu parkingowego i zdjęcia wykonane za pomocą aparatu. Ja tutaj akurat nie mam żadnych zdjęć, tak więc na chwilę obecną nic tutaj nie ma. Wejdźmy sobie do katalogu normalne, czyli standardowe nagrania. Literka D oznacza, że mamy dual cam, czyli podłączona jest kamera tylna MiView A30. Gdybyśmy ją odłączyli, to będzie tu po prostu nagranie bez literki D, czyli tylko i wyłącznie będzie nagranie z kamery frontowej w wideorejestratorze. Gdy chcemy, możemy wejść w dowolne nagranie, widać tu godzinę, datę, więc łatwo rozpoznać, jakie nagranie chcemy podejrzeć i możemy odtwarzać. Głośnik jest, mikrofon jest w naszym urządzeniu, więc bez problemu podglądamy sobie nasz materiał na tym wyświetlaczu, gdy mamy taką oczywiście ochotę. Mamy tu możliwość oczywiście odtwarzać także z kamery tylnej, więc możemy sobie po prostu odtworzyć. Możemy oczywiście przesłać przez Wi-Fi, czyli bezprzewodowo do naszego telefonu, do aplikacji MiView Pro App i oczywiście możemy także usunąć nagranie z naszego wideorejestratora, z naszej karty pamięci w urządzeniu. Tak więc jak widzicie, jest to wszystko wygodne i dlatego jest istotna też tutaj karta pamięci szybka, markowa, żeby to wszystko szybko działało, ponieważ nagrań będzie z czasem coraz więcej. Mamy opcję kamera. Opcja kamera umożliwia nam włączenie aparatu, 2 megapiksele jak widzicie, przy rozdzielczości, gdy ustawimy sobie Full HD, jeżeli chodzi o rozdzielczość nagrywania naszego wideorejestratora. Gdy ustawimy 1440p, będziemy mieli 3 megapiksele, a gdy ustawimy sobie rozdzielczość 1600p, to będziemy mieli tutaj jeszcze wyższą rozdzielczość, jak dobrze pamiętam, 6 megapikseli. Tak więc możemy robić sobie tutaj zdjęcia. Znaczy, może nie sobie, ale na przykład jakiegoś wypadku czy jakiejś szkody, gdyby była taka potrzeba. I tak większość z nas raczej ma smartfony, więc będzie wykonywać sobie różnego rodzaju zdjęcia czy też filmy smartfonem, ale taka funkcjonalność też tutaj jest. Szczególnie, że wideorejestrator udostępnia nam szeroki kąt widzenia rzeczywisty, 150 stopni, jest to znacznie więcej niż smartfon, więc nie musimy się specjalnie oddalać od samochodu, żeby zrobić dobre zdjęcie całego samochodu, czy też nawet kilku samochodów z jakiegoś wypadku. Nagrywanie dźwięku możemy wyłączyć, czyli mikrofon, na przykład jedziemy ze znajomymi, rozmawiamy o sprawach prywatnych, ale nie chcemy nagrywać dźwięku, tak więc możemy wyłączyć w ustawieniach bardzo szybko. Przycisk po lewej stronie pomarańczowy umożliwia nam poprzez krótkie naciśnięcie włączyć, wyłączyć wyświetlacz, a poprzez dłuższe wyłączyć lub włączyć całkowicie urządzenie. Tak więc można z tego sobie dodatkowo skorzystać podczas obsługi naszego wideorejestratora. Jak widzicie, wszystko tutaj działa szybciutko, bez problemu. Następną opcją jest TPMS, czyli czujniki ciśnienia i temperatury
naszych kół, a w zasadzie ciśnienia w naszych kołach, czyli w naszych oponach. I niestety tej opcji raczej nie wykorzystamy w Polsce, bo Mio nie sprzedaje zestawu MiTire T25 Kit. To jest taki specjalny zestaw, który możemy właśnie dokupić, podłączyć do naszych zaworków ciśnienia w oponach i w tym momencie będziemy mieli informację w wideorejestratorze bezprzewodowo przekazywaną z tych czujników do naszego wideorejestratora i jeżeli ciśnienie spadnie w którymś z kół, to będziemy mieli oczywiście ostrzeżenie, żeby dopompować koło. Tak więc to jest bardzo fajny zestaw. Trochę duże są te czujniki, jak widzicie, takie okrągłe, dosyć duże i w tym momencie, jeżeli byśmy mieli je zamontowane, to one rzucają się w oczy, bo no trochę wystają jednak z naszych kół, no chyba, że mielibyśmy wentyle jakoś tak wewnętrznie w naszych kołach, ale takiego zestawu Mio w Polsce nie sprzedaje, tak więc ja go mam, ale i działa to wszystko bardzo dobrze, jednak no sami nie zakupicie, więc raczej z tej opcji nie skorzystacie. Można te czujniki kupić z tego co wiem na przykład na angielskim eBayu, czy też w innych krajach, a w Polsce jakoś jest ciężko albo prawie w ogóle niedostępne, ale taka funkcjonalność jest, więc o niej nie będę mówił jako zaleta, no po prostu nie ma jak z niej skorzystać, gdy tych czujników nie ma w normalnej sprzedaży. Możemy tu ustawić jednostki, czujnik, jak widzicie, opony przedniej, tylnej, miejsca czujnika 1, 2, 3, 4, bo są 4 czujniki na 4 koła, tryb nauki, wszystko możemy tutaj poustawiać i to rzeczywiście fajnie działa. W jednym z filmów na kanale możecie sobie zobaczyć, gdy wpiszecie na przykład forum wiedzy odstęp MiTire na YouTube, to znajdziecie mój film, gdzie dokładnie pokazuję jak to działa, więc możecie sobie zajrzeć, gdybyście byli ciekawi. Są osoby uparte, które jeżeli bardzo będą chciały, no to znajdą gdzieś w internecie, żeby kupić sobie ten zestaw i zamontować. Tak więc to jest taka opcja. Ok, bezpieczeństwo jazdy. Mamy tutaj system ADAS wspomagający kierowcy, zaawansowany system wspomagający kierowcę i w tym systemie mamy różne opcje, takie jak system LDWS, Light Departure Warning System, który ostrzega nas przed przejeżdżaniem przez linię naszego pasa. Na przykład, nie wiem, przysypiamy w czasie jazdy, to może nas wideorejestrator ostrzec. Mamy też opcję przypominania o reflektorach o włączeniu, alarm kierowcy, wskaźnik jazdy eko. Ten cały system ADAS, w którym teraz jesteśmy, nazywamy bezpieczeństwo jazdy. Oczywiście korzysta z modułu GPS, który mamy zamontowany w naszym wideorejestratorze. Tak więc GPS nie tylko służy do pokazywania prędkości, ale także do kilku innych spraw związanych z naszym wideorejestratorem. Dodatkowo mamy system FCWS, czyli Front Collision Warning System, ostrzegający nas przed tym, że zbliżamy się zbytnio do samochodu przed naszym samochodem. No i w tym momencie może dojść do wypadku. To jest dosyć istotna kwestia, można sobie to włączyć, skalibrować właśnie tutaj w tych wszystkich ustawieniach. I ostatnią opcją, która moim zdaniem jest bardzo istotna i bardzo dobrze działa, jest zatrzymaj i jedź, stop and go. To jest coś takiego, że stoimy za jakimś samochodem, na przykład na światłach, ten samochód ruszył, a my się zagapiliśmy. No i wideorejestrator nas o tym ostrzeże sygnałem i to rzeczywiście bardzo dobrze działa. I w tym momencie możemy ruszyć. Nie wiem, zagapiliśmy się, nie wiem, coś w schowku szukaliśmy, no i wideorejestrator nas ostrzeże. I to naprawdę fajnie działa. Tą funkcję warto sobie uruchomić. Tak więc jak widzicie, dużo dodatkowej funkcjonalności w wideorejestratorze i to wszystko działa bez problemu, nic się nie zawiesza, tak więc nie musimy się obawiać, że gdy włączymy te wszystkie systemy, to wideorejestrator będzie się zawieszał, czy będzie miał jakiekolwiek problemy z działaniem. Ok, fotoradary. Oczywiście wykrywanie fotoradarów, mamy ostrzeżenia o fotoradarach, możemy aktualizować bazę fotoradarów poprzez aplikację MiView Pro bezprzewodowo, tak więc to jest bardzo istotna kwestia, później Wam to pokażę jak to wygląda. Mamy tutaj dźwięki alarmu, odliczanie alarmu od fotoradaru, czyli czy chcemy, żeby już nas znacznie wcześniej ostrzegał, czy też troszeczkę bliżej, tak więc to możemy sobie skonfigurować do własnych potrzeb. To jest dosyć istotna kwestia i to bardzo dobrze działa w Polsce, we Włoszech jak byłem też to dobrze działało, tak więc jeżeli są jakieś fotoradary, dostajemy wcześniej informacje. Oczywiście nie liczmy na to, że wszystkie fotoradary, bo to jest baza fotoradarów stałych i też oczywiście nie wszystkich. Fotoradary przenośne tutaj są raczej nieujmowane, ale samodzielnie możemy sobie swoje fotoradary dodawać przyciskiem na ekranie, co już pokazywałem. Progi prędkości możemy sobie ustawić, jakie oczywiście chcemy, żeby były wykrywane. Alarm prędkości, jeżeli przekraczamy jakąś prędkość, żeby nas wideorejestrator ostrzegł, że trochę przesadzamy, na przykład 140 km, jak będziemy jechać 141, to już wideorejestrator nas będzie informował sygnałem, że troszkę za szybko jedziemy. I niestandardowe fotoradary.
Jeden fotoradar sobie dodaliśmy, przycisnęliśmy sobie przycisk, on został zapisany. Gdy oczywiście będziemy chcieli, możemy go wykasować, żeby w tym miejscu wideorejestrator nas nie ostrzegał o jakimś właśnie problemie, czyli wystarczy zaakceptować i na dole przycisnąć przycisk usuń i zatwierdzić i już nie mamy tego fotoradaru dodanego. Co jeszcze? Tryb parkingowy. Tryb parkingowy, który tutaj mamy poniżej, możemy sobie oczywiście uruchomić, skonfigurować, ale będzie działał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli stałe źródło zasilania podłączone do naszego wideorejestratora. Czyli jeżeli nie będziemy mieli smartboxa, czy powerbanka, czy też innego rozwiązania, które gdy wyciągniemy kluczyk ze stacyjki będzie zasilać nasz wideorejestrator, no to oczywiście tryb parkingowy się nie włączy, a urządzenie, czyli cały wideorejestrator się po prostu wyłączy. Tak więc warto sobie takiego smartboxa, taki zestaw jeszcze dokupić i zainstalować na przykład do kostki ISO od radia albo do innego miejsca w instalacji elektrycznej, tak żeby stałe zasilanie było podłączone. Są tam 3 przewody, jeden to przewód masowy, drugi 12 V napięcia po stacyjce, czyli ACC i 12 V napięcia bezpośrednio z akumulatora i w kostce ISO od radia są wszystkie 3 przewody możliwe, tak więc można sobie zmostkować taki zestaw bez problemu. Na kanale jest też nawet film, jak podłączam smartboxa do kostki ISO, więc możecie sobie to podejrzeć. A gdzie Wy będziecie chcieli podłączyć, czy ewentualnie sami to zrobicie, czy dacie do jakiegoś warsztatu elektronicznego, to już jest Wasza sprawa. Ok, ustawienia automatycznego wprowadzania, co to jest? To jest coś takiego, że jeżeli mamy podłączony smartbox, czy też inną formę stałego zasilania wideorejestratora, staniemy samochodem, wyciągniemy kluczyk ze stacyjki i wideorejestrator poprzez GPS rozpozna w ciągu 5 minut, że auto cały czas stoi, no to w tym momencie włączy się tryb parkingowy automatycznie. Czyli gdybyśmy stali na przykład na światłach i te światła by 5 minut były cały czas włączone na czerwone, co raczej się nie zdarzy chyba nigdy, to po 5 minutach takiego stania, nawet gdy mamy taką sytuację, że zasilamy cały czas wideorejestrator, bo kluczyk jest w stacyjce, silnik pracuje, to w tym momencie też tryb parkingowy się włączy, ale gdy ruszymy z miejsca, to po chwili znowu przejdzie na standardowe nagrywanie, ponieważ wykryje GPS, że poruszamy się samochodem, więc to też wszystko fajnie automatycznie sobie współpracuje. Oczywiście wszystko możemy tutaj dostosować do własnych potrzeb. Jeszcze raz przypominam, 5 minut trwa od momentu, kiedy na przykład wyłączymy silnik, wyciągniemy kluczyk ze stacyjki i automatycznie uruchomi się właśnie tryb parkingowy w jednej z tych 3 opcji, które były tam w automatycznym wprowadzaniu. Co jeszcze? Czułość czujnika G-Sensor, czyli czujnika przeciążeń, który znajduje się wewnątrz urządzenia, to jest oczywiście czułość czujnika w trybie parkingowym, bo jest też możliwość ustawienia czujnika G-Sensor, ale podczas jazdy. A tutaj mamy wszystkie ustawienia dotyczące trybu parkingowego. Jest też dioda, którą możemy sobie włączyć, ona się znajduje tu z przodu w tej dziurce, taka dioda, która będzie mrugać na czerwono, gdy tryb parkingowy będzie pracował. Ja polecam jednak nie włączać tej diody, bo po co ma się wideorejestrator rzucać w oczy podczas nagrywania. Jeszcze ktoś będzie chciał wybić szybę i na przykład uszkodzić nasz samochód, ukraść wideorejestrator, a tak nie będzie nawet wiedział, że wideorejestrator nagrywa. Tak więc tryb parkingowy mamy omówiony. Nagrywanie wideo. Tutaj oczywiście ustawiamy wszystkie kwestie w związku ze standardowym nagrywaniem. Długość filmu wideo, przedniej i tylnej kamery podczas nagrywania, gdy mamy obydwie podłączone lub też tylko przedniej, gdybyśmy tylnej nie podłączali. Ja polecam ustawić sobie 1 minutę. Dlaczego? Ano dlatego, że nagrania będą krótsze, to jest jedna rzecz i gdybyśmy chcieli przesłać do naszego smartfona za pomocą Wi-Fi, do naszego smartfona z aplikacją MiView Pro, to oczywiście 1-minutowe nagrania będą znacznie szybciej przesyłane przez sieć Wi-Fi niż 3-minutowe czy też 5-minutowe. Te połączenie jest szybkie przez Wi-Fi, ale niestety przesyłanie tych plików nie jest aż tak szybkie, jakbyśmy chcieli, co postaram się Wam jeszcze pokazać w późniejszej części tego filmu. Następną opcją menu jest ustawienie rozdzielczości nagrywania wideo. Mamy 3 opcje. Można powiedzieć standardową Full HD 1080p, czyli 1920 na 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę, a dodatkowe to 1440p przy 30 klatkach i aż 1600p przy 25 klatkach. Każda z tych rozdzielczości może być wybrana, wtedy oczywiście pliki wideo będą większej pojemności i nagrań na naszej karcie pamięci będzie troszeczkę mniej niż gdybyśmy ustawili rozdzielczość
1080p. To już jest wybór Wasz, jaką sobie ustawicie rozdzielczość. Myślę, że do standardowego nagrywania rozdzielczość 1080p lub 1440p będzie wystarczająca. Jest opcja HDR, a w zasadzie powinna ta opcja moim zdaniem nazywać się WDR, jak w większości wideorejestratorów MIO, czyli Wide Dynamic Range, inaczej mówiąc taka szeroka rozpiętość tonalna, co powoduje, że nagrania są trochę jaśniejsze, lepsze, szczególnie w gorszych warunkach. Zobaczcie na opakowaniu, mamy informację WDR, a w menu urządzenia HDR. Zatem pewnie producent pomylił się z tą jedną literką i powinno tu moim zdaniem być WDR, tak jak to zawsze jest w wideorejestratorach MIO. To taka moja mała uwaga, znalazłem taki właśnie mały błąd. Bardzo dobrze z tego trybu korzystać, nagrania są jaśniejsze i to już jest też potwierdzone na kanale. Są filmy, które z mojej strony pokazują, że rzeczywiście ten tryb daje radę i mocno polepsza. Po co podłączyłem wcześniej kamerę tylną? Zobaczcie, jeżeli mamy podłączoną kamerę tylną, to w menu mamy więcej ustawień, takich jak ekspozycja. Możemy ustawić osobno dla kamery przedniej i kamery tylnej, czyli możemy rozjaśnić nagrania troszeczkę albo troszeczkę przyciemnić, zależnie od naszych wymagań. Tak więc to myślę, że jest taka dodatkowa informacja, że można sobie to po prostu ustawić, bo możemy mieć tak, że naszą kamerę tylną będziemy mieli za szybą na przykład przyciemnianą i wtedy będziemy chcieli troszeczkę rozjaśnić i w tej ekspozycji sobie tylną kamerę możemy rozjaśnić. Częstotliwość ustawiamy na 50 Hz, czułość czujnika G-Sensor podczas nagrywania standardowego ustawiamy sobie najlepiej na średnią wartość. O co tu chodzi z tą czułością? O to, że na przykład jedziemy samochodem i jeżeli droga, po której codziennie jeździmy jest w miarę równa, no to tą czułość możemy ustawić sobie na przykład na środku wartości czułości i nie będzie nam tutaj co chwilę włączać nagrań awaryjnych, tych takich z czujnika G-Sensor. Nie zostanie wykryte, że coś jest nie tak. Ale jeżeli jeździmy na co dzień po dziurawej drodze terenowej, no to tą czułość czujnika G-Sensor powinniśmy sobie ustawić na minimum kompletne, ponieważ co chwilę przy każdej dziurze będzie nam wideorejestrator zapisywał nagranie awaryjne, co też spowoduje, że ilość tych nagrań będzie duża i mniej będzie pojemności na zwykłe nagrania, ponieważ nagrania awaryjne są to nagrania, które nie są nadpisywane w pętli, ale oczywiście możemy sobie też w ustawieniach naszego wideorejestratora ustawić, ile takich nagrań możemy zapisywać na karcie pamięci. Tak więc czułość zostawiamy sobie na 4 kreski przy standardowej jeździe po równej w miarę drodze, a gdy ta droga jest dziurawa, ustawiamy sobie na minimum z lewej stronie, tak żeby tylko przy wielkich dziurach zapisywane były właśnie nagrania awaryjne. To przydaje się także w sytuacji, kiedy wjedziemy w jakąś dziurę w drodze, to mamy dowód, który możemy przedstawić w urzędzie na przykład, że w tym dokładnie miejscu o tej godzinie wjechałem w taką dziurę i potem w warsztacie musiałem naprawiać oponę, czy koło, czy jeszcze coś innego przez tą właśnie dziurę. Tylko warto oczywiście sfotografować to miejsce, zanim udamy się o odszkodowanie. Dobra, dodatkowe opcje jakie tu mamy, czyli nadruki możemy sobie dodać, pokazywanie prędkości możemy wyłączyć na nagraniu, ale pamiętajcie też o tym, że na karcie pamięci poza dwoma nagraniami z dwóch kamer nagrywa się także dodatkowy plik równocześnie, który ma informacje na temat GPS-u, czujnika G-Sensor, tak więc później w oprogramowaniu Mi View Manager na komputerze możemy sobie i tak odczytać prędkość oraz różne przeciążenia, tak więc możemy spokojnie wyłączyć pokazywanie prędkości, czyli nie będzie tej prędkości na nagraniach wideo, które później ewentualnie możemy sobie udostępnić w internecie, w mediach społecznościowych czy gdziekolwiek, ale nie chcemy tej prędkości pokazywać. Mamy też nadruk tekstowy, czyli możemy numer rejestracyjny na przykład sobie tutaj wprowadzić, 12-znakowy maksymalnie napis, jeżeli tu wprowadzimy, to on będzie po prostu widoczny na nagraniu na dole z prawej strony nagrania przy informacjach o czasie na przykład nagrywania, czy też innych na przykład prędkości, czy współrzędnych lub też informacji z naszego G-sensora. Tak więc jak widzicie, sporo tutaj różnych ustawień, możemy sobie dokładnie spersonalizować urządzenie względem naszych potrzeb, dzięki czemu oczywiście czujemy się osobami, które zarządzają tym urządzeniem. Możemy sobie także oczywiście ustawić tutaj to, co istotne, gotowość LCD, a w zasadzie jego działanie. Jeżeli zostawimy zawsze włączone, to on cały czas będzie świecił, no ale myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jest też opcja oczekiwanie, czyli po 10 sekundach około nie wyłączy się ekran, on będzie cały czas świecił, tylko będzie czarny i będzie tylko kilka informacji na wyświetlaczu, czyli nasza prędkość, informacja o jeździe eko, będzie też informacja na przykład o dacie, czy też godzinie, tak więc takie ograniczone informacje będą tutaj wyświetlane. Moim zdaniem najlepsza opcja jest 10 sekund,
Po 10 sekundach kompletnie wyświetlacz LCD się wyłącza i jedynie patrzymy sobie na tą diodę zieloną. Ona będzie nam mrugać zielono-pomarańczowe w momencie, kiedy nagrywanie jest generowane. Na zielono świeci ciągle, jeżeli nagrywania nie ma. Tak jak teraz jesteśmy w menu, nie ma nagrywania i ona świeci sobie na zielono. Czy coś jeszcze? Tak, przejdźmy sobie, mamy tutaj gotowość, mamy oczywiście język, możemy sobie zmienić, jednostki miary możemy sobie zmienić, metryczne, imperialne, miejsce zapisu, tu możemy dopasować sobie, w jaki sposób nasza karta pamięci będzie wykorzystywana przez wideorejestrator. Na przykład, tak jak tu widzicie, są 3 opcje. Karta pamięci 128 GB, rzeczywiście 119 GB i jest ustawione, że 10 plików trybu parkowania jest zapisywanych, 10 plików zdjęć, 20 plików zdarzeń z G-sensora, z czujnika przeciążeń, czy też tego przycisku pomarańczowego, który możemy samodzielnie zdarzenia wywoływać i reszta idzie na nagrania normalne, czyli podczas standardowej jazdy naszym samochodem. Tak więc możemy też zmienić te ustawienia strzałkami w prawo-lewo i ustawić sobie według pojemności, tak jak tu widzicie. 3 opcje do wyboru, ustawiamy jak chcemy. Po każdej zmianie tego ustawienia będziemy musieli sformatować kartę pamięci, tak więc tutaj warto się zastanowić, czy coś zmieniamy, czy zostawiamy tak jak jest. Opcja ta trzecia moim zdaniem jest chyba wystarczająca. Jest też opcja przywracania ustawień do ustawień domyślnych. Mamy tutaj możliwość zweryfikowania wersji firmware, czyli oprogramowania naszego wideorejestratora oraz bazy fotoradarów. Na stronie Mio możemy podejrzeć, jakie są aktualne, wybierając sobie nasz model i następnie w głównych informacjach na stronie Mio będziemy mieli informacje w pomocy technicznej, jakie są najnowsze bazy fotoradarów. Ale nie musimy ich wymieniać manualnie, wystarczy, że aplikację MiView Pro pobierzemy na nasz smartfon czy też tablet, system Android lub iOS i w tej aplikacji mamy możliwość bezprzewodowej weryfikacji oprogramowania i bazy fotoradarów i ich aktualizacji. Mamy też opcję oczywiście formatowania karty pamięci, gdy będzie taka potrzeba, więc jak widzicie mamy bardzo funkcjonalne urządzenie, sporo dodatkowych funkcjonalności, które oczywiście są wykorzystywane z różnymi modułami w tym wideorejestratorze. Jak widzicie, moduł GPS oczywiście nie tylko działa do pokazywania prędkości, ale także umożliwia określenie miejsca nagrania bardzo dokładnie, jest wykorzystywany w ostrzeżeniach o fotoradarach, ustala automatycznie datę i godzinę, ale także wspomaga systemy bezpieczeństwa ADAS. To wszystko powoduje, że to urządzenie jest dla osób wymagających. Tryb parkingowy możemy sobie uruchamiać z przycisku P, który znajduje się od teraz, gdy uruchomiliśmy tryb parkingowy w menu podczas odtwarzania, więc możemy samodzielnie sobie tryb parkingowy także uruchomić. Na przykład przyjeżdżamy samochodem, mimo podłączenia na przykład Smartboxa, przyjeżdżamy sobie samochodem na miejsce parkowania, wyciągamy kluczyk ze stacyjki i możemy już od razu włączyć tryb parkingowy, przyciskając przycisk tutaj P, czyli drugi od góry, bez oczekiwania 5 minut, aż włączy się tryb parkingowy automatycznie, dzięki czemu troszeczkę mniej będziemy zużywać energii elektrycznej z naszego akumulatora. Tak prezentuje się cały zestaw, jak widzicie, dlatego to wszystko pokazuję Wam bardzo dokładnie, bo sporo osób ma różne wątpliwości, pytania względem różnych ustawień. Mam nadzieję, że po tym filmie już żadnych uwag, czy też żadnych wątpliwości nie będzie i każdy dopasuje sobie ustawienia względem własnych preferencji. Mam dla Was jeszcze taki mały bonusik. Za pomocą testera USB pokażę Wam, jaki jest pobór prądu tego całego zestawu oraz gdy rozłączymy tylną kamerę. Tak więc podłączyłem sobie tutaj taki mały tester, proszę bardzo, i mamy informację pobór prądu podczas nagrywania za pomocą 2 kamer i nasz wideorejestrator pobiera przy wyłączonym ekranie około 76,00 A, widzicie? 78 nawet. A gdy włączymy wyświetlacz, pobór prądu oczywiście wzrasta i już mamy tutaj na poziomie 82,00 A. Może nie jest to wiele, ale jednak jest to zauważalne, że gdy ekran jest wyłączony, ten pobór jest mniejszy. Odłączmy jeszcze dodatkowo tylną kamerę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rozłączmy zestaw. Gdy odłączymy zestaw i nie ma źródła zasilania, to automatycznie urządzenie zaraz się nam wyłączy. To, o czym mówiłem z trybem parkingowym. Ale zobaczycie, nie przejdzie urządzenie w tryb parkingowy, tylko będzie się nam wyłączać. Mimo że jest tutaj bateria o pojemności 240 mAh, ale i tak będzie się wyłączać, bo zasilanie dodatkowe jest po prostu wymagane do pracy trybu parkingowego. Rozłączmy kamerę tylną, proszę bardzo. Ciekawe, jaki będzie pobór bez.
bez kamery tylnej, czyli gdy będziemy używać tylko i wyłącznie kamery w wideorejestratorze, bo tak też oczywiście możemy zrobić. Włączmy urządzenie, o proszę bardzo. Bez kamery tylnej naturalnie będzie mniejszy pobór prądu. Już nam się włączył wideorejestrator, już rozpoczął nagrywanie. I jak widzicie, bez kamery tylnej mamy tutaj pobór prądu na poziomie 46,00 A 408, a gdy wyświetlacz się wyłączy, to oczywiście jeszcze mniej. Więc tak to się mniej więcej tutaj prezentuje. Informacyjnie to oczywiście pokazuję dla osób, które są zainteresowane. Włączę tryb parkingowy ręcznie. No i włączyło się nagrywanie, bo akurat poruszyłem, ale około 35,00 A jest na oczekiwaniu, a jeszcze jak wyłączy się wyświetlacz, to jest około 0,30 A. To taki bonusik dla osób zainteresowanych właśnie parametrami technicznymi względem nagrywania. Jak widzicie, wideorejestrator samochodowy Miomi View 798 Dual prezentuje się bardzo dobrze, nie rzuca się w oczy. Powinniśmy go zamontować możliwie wysoko na szybie, w środkowej części szyby, tak żeby dokładnie nagrywał to, co jest przed samochodem, ale także z prawej i lewej strony. Jak widzicie, szerokokątny obiektyw, który w rzeczywistości nagrywa z kątem widzenia 150 stopni, daje tutaj sobie świetnie radę. Od słupka do słupka wszystko widzimy w tak bliskiej odległości od słupków. Oczywiście zasilacz wkładamy do gniazda zapalniczki, chyba że dokupimy sobie zestaw Smartbox i wtedy gniazdo zapalniczki będzie wolne. Kamera tylna, jeżeli zamontujemy w swoim samochodzie na wewnętrznej części szyby tylnej, oczywiście prezentuje się tak jak widzicie i nie rzuca nam się w oczy, a będzie dokładnie nagrywać to, co znajduje się za naszym pojazdem. Test mikrofonu 1, 2, 3. Jak mieliście okazję usłyszeć, mikrofon w wideorejestratorze Miomi View 798 Dual działa bardzo dobrze, nie mamy też żadnych problemów z obudową, żeby coś brzęczało, było luźne, tak więc podczas jazdy nie musimy się przejmować jakimiś problemami z nagrywaniem dźwięku. Jeżeli włączymy nagrywanie dźwięku, to nasze rozmowy w pojeździe będą bardzo dobrze nagrywane, jak i też inne dźwięki, które są dookoła pojazdu. Zobaczcie teraz, jak nagrywa wideorejestrator bez włączonego trybu WDR, czyli standardowo w rozdzielczości Full HD 1080p. Rejestracje są odczytywane raczej bez żadnego problemu, jakość wideo jest tutaj na bardzo wysokim poziomie i oczywiście ta rozdzielczość według mnie jest zalecana dla osób, które chcą mieć dobrej jakości nagranie, w bardzo dobrej rozdzielczości, ale chcą tych nagrań mieć maksymalnie dużo na karcie pamięci. Każda wyższa rozdzielczość oczywiście zmniejszy ilość nagrań nagrywanych w pętli w trybie ciągłym na karcie pamięci, czyli będziemy mieli troszeczkę krótszą historię. Tutaj możecie sobie zobaczyć nagranie w rozdzielczości 1440p przy 30 klatkach na sekundę. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Tak jak zresztą widzicie, napisy po prawej stronie na ekranie są mniejsze niż przy Full HD. I teraz mamy najwyższą rozdzielczość 1600p, czyli 2848 pikseli na 1600 przy 25 klatkach na sekundę. Moim zdaniem to już jest naprawdę bardzo wysoka rozdzielczość dla bardzo wymagających osób. Tak więc zalecana karta pamięci jest tutaj o pojemności 128 GB, ale niektóre karty pamięci nawet o pojemności 200 GB też działają, z tego co się dowiedziałem, ale nie miałem okazji tego przetestować. To taka informacja dodatkowa. Warto zwrócić tutaj szczególną uwagę na szeroki, rzeczywisty kąt widzenia aż 150 stopni, czyli od lewego do prawego słupka widzimy tutaj bardzo szeroki kąt, a zniekształcenia są naprawdę bardzo minimalne, tak więc większy kąt widzenia jest tutaj już niepotrzebny. Zobaczmy jeszcze, jak matryca Sony Starvis radzi sobie nocą. Jak widać, jest naprawdę bardzo dobrze, mimo niesprzyjających warunków, jak na przykład deszcz. Wszystko jest tutaj bardzo dobrze widoczne i nagrania prezentują się moim zdaniem rewelacyjnie. Teraz akurat jest ustawiona rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Obawiać się nie musimy o szczegóły nagrań oraz o ich jakość, nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Spójrzmy jeszcze na bardzo istotną kwestię, czyli kamerę tylną MiView A30, którą otrzymujemy w komplecie i którą
podłączamy do naszego wideorejestratora. Kamera tylna MiView A30 ma rozdzielczość nagrywania Full HD 1920 na 1080 pikseli, nagrywa w 30 klatkach na sekundę i ma sensor Sony, który zwiększa jakość nagrania, szczególnie wieczorem. Wartość przesłony f1.8 zaraz będziecie mogli ocenić na nagraniu wieczorem. Zobaczcie, jak duża szczegółowość jest w tej kamerze. Kąt widzenia 140 stopni razem z kątem widzenia rzeczywistym w wideorejestratorze z przodu 150. W sumie mamy 290 stopni kąt nagrywania w dwóch nagraniach wideo. Tak więc spore możliwości udowodnienia, jeżeli ktoś za nami na przykład wykonałby jakiś nieprawidłowy manewr, uderzył nam w zderzak, to wszystko możemy dokładnie udowodnić. Czyli to, co jest przed naszym pojazdem i za naszym pojazdem jest dokładnie nagrywane, a jeżeli dobrze zamontujemy tylną kamerę, tak żeby jak widzicie wycieraczka ścierała nam szybę, no to nie musimy martwić się o czystość nagrań. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo wysoka jakość nagrania kamery tylnej. Zobaczmy teraz przykładowe zdjęcia wykonane za pomocą funkcji aparatu w wideorejestratorze w trzech różnych rozdzielczościach zależnie od ustawionej rozdzielczości nagrywania filmu. Chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę na dodatkowe oprogramowanie, jakie możemy pobrać na nasz komputer systemu Windows lub Mac. Pobieramy program MiView Manager ze strony mio.com, następnie z pomocy technicznej i będziemy mogli za jego pomocą wygodnie przeglądać nagrania wideo, ale także podglądać nasze nagrania względem zapisu danych z GPS-u, czyli systemu nawigacji satelitarnej. Zobaczcie, nagranie przeglądamy, w prawym górnym rogu przeglądamy nagranie z tylnej kamery jednocześnie, na dole możemy włączyć widok według mapy Google, dzięki czemu widzimy dokładnie w danym miejscu, gdzie jesteśmy, obserwujemy prędkość pojazdu, kierunek jazdy, to jest bardzo wygodne, a z prawej strony na dole widzimy wszystkie informacje z czujnika przeciążeń G-Sensor. Możemy oczywiście wyciągać zrzuty ekranu z naszych nagrań wideo w oryginalnej rozdzielczości, zapisywać je, tak więc to jest wszystko moim zdaniem bardzo wygodne. Kolejną kwestią jest możliwość uruchomienia modułu Wi-Fi, czyli łączności bezprzewodowej w naszym wideorejestratorze, ale musimy zapewnić stałe źródło zasilania, czyli na przykład włączony zapłon, albo na przykład połączone urządzenie przez Smartboxa, czy też przez Powerbanka, jak tutaj w tym momencie. Gdy mamy włączony moduł Wi-Fi, możemy uruchomić aplikację MiView Pro, którą instalujemy w smartfonie lub tablecie z systemem Android lub iOS. I gdy ją sobie pobierzemy ze sklepu, uruchomimy, mamy opcję podłączenia poprzez sieć Wi-Fi, którą generuje nasz wideorejestrator. Czyli włączamy Wi-Fi w naszym na przykład smartfonie, łączymy się do sieci zgodnie z informacją na wyświetlaczu wideorejestratora, MiView i nazwa, następnie podajemy hasło, które też jest widoczne na wyświetlaczu naszego wideorejestratora i już jest połączenie pomiędzy smartfonem i naszym wideorejestratorem zestawione, dzięki czemu możemy w aplikacji zmienić różne ustawienia naszego wideorejestratora, możemy pobierać zdjęcia i filmy na nasz smartfon lub tablet, bezprzewodowo oczywiście, co jest bardzo wygodne, jednak nie oszukujmy się, połączenie bezprzewodowe w przesyłaniu dużych plików nie jest zbyt szybkie, gdy będziemy chcieli pobrać na przykład 10 czy też 20 filmów wideo. Jeżeli są to pojedyncze sztuki, no to nie ma żadnego problemu, ale jeżeli będziemy chcieli pobrać więcej, to polecam wyjąć kartę pamięci z wideorejestratora, podłączyć przez czytnik kart pamięci i przesłanie plików będzie znacznie lepsze, bo po prostu będzie szybsze. Oczywiście pobrane pliki do smartfona możemy przeglądać w trybie poziomym, pionowym, udostępniać, przechodzić pomiędzy plikami, tak więc aplikacja MiView Pro jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o kwestię udostępniania, te wszystkie pliki, filmy, zdjęcia możemy udostępniać w mediach społecznościowych, w serwisach YouTube, Facebook i tak dalej. Wszystko to, co mamy zainstalowane w naszym urządzeniu. Jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania naszego wideorejestratora, możemy wykonać ją za pomocą właśnie aplikacji MiView Pro, czyli po prostu klikamy aktualizuj firmware i sprawdzane jest oprogramowanie naszego wideorejestratora, czy jest jakieś inne dostępne. I dokładnie to samo robimy, jeżeli chodzi o aktualizację bazy fotoradarów. Warto raz w miesiącu sprawdzić oprogramowanie i bazę fotoradarów, ponieważ fotoradary co miesiąc są aktualizowane, a funkcja ostrzegania przed fotoradarami jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, które może uchronić nas przed mandatem.
Podsumowując, wideorejestrator samochodowy Miomi View 798 Dual jest to urządzenie dla osób wymagających. Duża funkcjonalność, bardzo dobre parametry techniczne, a w komplecie kamera Miomi View A30, dzięki której nagrywamy to, co znajduje się za naszym samochodem. Więc w sumie mamy 150 stopni kąt widzenia rzeczywisty tego wideorejestratora przed samochodem i 140 stopni za pomocą kamerki tylnej. Tak więc 290 stopni nagrywamy i zapisujemy w postaci dwóch plików wideo na karcie pamięci. Warto też wspomnieć o jednej rzeczy. W wideorejestratorze możemy wyłączyć pokazywanie prędkości na nagraniu wideo, ale tak czy siak dodatkowy plik zapisuje się na karcie pamięci. Dzięki oprogramowaniu MiView Manager na naszym komputerze także możemy odczytać prędkość i wszystkie dane z GPS-u oraz z czujnika przeciążeń G-Sensor na naszym komputerze, gdyby była taka potrzeba. Bardzo funkcjonalne urządzenie, moim zdaniem jest to urządzenie, które warto polecić. Oczywiście oryginalne nagrania z testów możecie pobrać na dole w opisie pod tym filmem. Zachęcam Was także do komentowania, co myślicie na temat tego sprzętu. Ja polecam bez dwóch zdań. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!